Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Jestem w Grodzisku przy ulicy Poznańskiej 16B. Ze mną Krzysztof Panek, człowiek od lat w branży i można powiedzieć ten, który sprawił, że ten browar w Grodzisku wrócił do życia. Tutaj w Grodzisku było kilka browarów, tak? Tak, Grodzisk słynął z tego, że przed wieloma już laty było w nim w pewnym momencie bodajże 33 browary. W okresie przedwojennym czy międzywojennym było ich jeszcze kilkanaście, a ten browar, przed którym stoimy, to jest ostatnia warzelnia piwa grodziskiego. To jest ta w zasadzie jedyna warzelnia, która przetrwała wojnę i która wznowiła produkcję po II wojnie światowej. I to tutaj właśnie piwo grodziskie było ważone do 93 roku. 93. Tam jedno z tych ostatnich piw z tej partii miałem okazję degustować, także zobaczcie sobie na blogu. No, browar jest tak jakby w oddali tej działki, ale tutaj już jakieś akcenty piwne się przewijają. Tutaj jest, co to jest? To jakaś... jest czoło dawnego kotła parowego, który tutaj znaleźliśmy na terenie browaru. W zasadzie jest to jedna z ostatnich rzeczy, jaką udało nam się uratować, ale mam nadzieję, że dzisiaj pokażę jeszcze kilka innych uratowanych takich reliktów z browaru w Grodzisku. Dlatego, że no, browar stał pusty przez 20 lat z okładem, zanim rozpoczęliśmy prace rekonstrukcyjne, renowacyjne, i przez te 20 lat obracał się w ruinę. Tutaj wyniesiono z niego w zasadzie wszystko, co tylko dało się wynieść i sprzedać na złomie. Także niestety z tej spuścizny dawnego browaru został sam obiekt, sam budynek i tylko pojedyncze elementy wyposażenia wnętrza. Tutaj już piwne akcenty jakby jako dekoracja chmiel, widzę zasadzony. Tak, ktoś mi powiedział, że to jest nowotomyski, ale badań morfologicznych nie robiliśmy, więc muszę wierzyć na słowo, ale mam nadzieję, że rzeczywiście tak jest, bo teraz wiemy, nowotomyski chmiel się odradza, są pasjonaci, którzy na Lubelszczyźnie przy pomocy ludzi z Nowego Tomyśla i z Wolsztyna ten chmiel odradzają, więc mamy nadzieję, że ten właśnie jest tym nowotomyskim właściwym. Dzisiaj opowiemy Wam o piwie grodziskim, na przykładzie piwa z Grodziska. Tutaj od razu się nasuwa pytanie, dlaczego to nie jest grodziskie, czy piwo grodziskie, tylko piwo z Grodziska? No bo to jest piwo z Grodziska, uważone w Grodzisku, na grodziskiej wodzie i według grodziskiej receptury z grodziskimi drożdżami. No jest to kwestia tylko formalna, jeżeli chodzi o prawo własności do marki piwo grodziskie. My takowego nie posiadamy. Osoba, która posiada własność tej marki, przez długie lata nie używała jej, więc my nie chcąc się wdawać w jakieś spory prawne, tak, to po prostu uruchomiliście. Skorzystaliśmy z tego, że piwo jest z Grodziska, więc nazwaliśmy go z Grodziska. Ja myślę, że to nawet fajnie się zbiega z tym, że tak naprawdę grodziskie zawsze było piwem z Grodziska, ale dzisiaj jest to styl, którym my jako polskie piwowarstwo chcemy się dzielić jakby z całym światem. Wiele browarów za granicą stara się ważyć piwo w tym stylu. My staramy się ich przekonywać, że to jest grodziskie, a nie Gretzer. Więc ja myślę, że tutaj fajnie to wyszło, że ta nazwa grodziskie jest jakby dla stylu, a wasz brand to jest piwo z Grodziska, czyli grodziskie z Grodziska, tak? Takie... No tak, to jest tak też, że my nie uzurpujemy sobie prawa do stylu, broń Boże. My jesteśmy jednymi z tych, którzy pracują, żeby ten styl odrodzić i żeby sprawić, żeby on był coraz bardziej rozpoznawalny na świecie, i taka jest też, tak widzimy swoją rolę. I w takim duchu też prowadziliśmy te wszystkie prace rewitalizacyjne browaru, ale też samego piwa, bo tak naprawdę browar jest tylko narzędziem, a najważniejsze tu jest piwo. Browar wystartował troszkę ponad rok temu, tak? Z ważeniem, ale generalnie tutaj już spędziliście dużo więcej czasu przygotowując tą... Pierwsze rozmowy na temat zakupu nieruchomości właścicielem było miasto Grodzisk. Zaczęliśmy w 2011 roku. Udało nam się wygrać przetarg na zakup nieruchomości Ruiny. Zdjęcia zobaczymy w browarze, bo są pokazane. Ruiny browaru w 2012 roku. Potem przez chwilę trwały prace przygotowawcze, projektowe, architektoniczne, pozwolenia i takie rzeczy.
W 2014 roku tak pełno, znaczy na przełomie jeszcze w 2013 roku zabezpieczyliśmy tylko dachy, wyremontowaliśmy dachy, żeby dalej nie degradował się obiekt i tak naprawdę ten rok 2014 i początek 2015 to był ten zasadniczy czas, kiedy prowadziliśmy pracę. I w 2015 uważona została pierwsza jest. warka w kwietniu. No to i co? Idziemy zobaczyć browar z bliska i zobaczyć, jak powstaje piwo z Grodziska. Tak jest, zapraszam. Jesteśmy w magazynie Słodu, tam z tyłu widzicie śrutownik. No słód, jeden z kluczowych składników Grodziskiego, tak? To pamiętam, jak my żeśmy myśleli w PSPD jako piwowarzy domowi, jak tu odtworzyć, no to ten słód był jednym z takich rzeczy, których nam najbardziej brakowało. Jak z tym słodem jest? Jakiego słodu używacie? Tak naprawdę szukaliśmy producenta słodu dymionego i okazało się, że tych producentów słodów dymionych jest niewielu w ogóle w Europie czy na świecie. Znalezienie właściwego słodu to był duży problem. Rozmawialiśmy z Weyermannem, bo większość piwowarów domowych kupuje w Weyermanie słód, natomiast te rozmowy dość szybko spełzły na niczym, ponieważ myśmy jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak Weyermann robi ten słód swój, to nam to nie pasowało do tych zapisków, jakie znaleźliśmy, które dotyczyły tego, jak kiedyś robiono słód dymiony na piwo grodziskie. Tak, bo tutaj trzeba powiedzieć, że słód na piwo grodziskie był suszony w dymie dębowym, tak? Tak jest. A normalnie słody wędzone najczęściej się robi tak, że już gotowy słód się dymi dodatkowo. Tak jest. No i to była jedna z kluczowych różnic. Dość powiedzieć, że rozmowy z panem Weyermannem skończyły się na tym, że on powiedział, że on jakby nie chce, żeby ingerować w ich technologię i nie było to możliwe. W związku z tym musieliśmy szukać dalej. Ostatecznie znaleźliśmy odważnego człowieka, Pawła Wawzika ze słodowni Bruntal w Czechach. Słodownia, która bardzo pasuje charakterem też do browaru grodziskiego, bo jest stara, z tradycjami, robi słody specjalne. To jest jakaś klepiskowa słodownia? Tak, to jest klasyczna klepiskowa słodownia, tam jedna porcja słodu to jest 5 ton, czyli to jest bardzo nieduża. Rękodzieło. Totalne rękodzieło, podobnie jak tutaj u nas. I udało nam się. Pojechałem do Pawła Wawrzyka, obejrzałem, jak wygląda ta słodownia, ponieważ trochę z czasów jeszcze takich końca studiów zajmowałem się słodownictwem, to też potem zrobiłem w oparciu o literaturę, to co przeczytałem, dowiedziałem się na temat słodu z Grodziskiego, przygotowałem i zobaczyłem u Pawła w słodowni, przygotowałem recepturę tego słodu dymionego grodziskiego. Czyli to jest słód specjalnie robiony dla piwa z Grodziska? Tak. To jest specjalnie... Oni go sprzedają jeszcze komuś innemu? No czy im zastrzegliście, że tylko dla nas? Nie, więc nawiązuję do tego, że widzimy siebie też i naszą rolę też jako propagatorów stylu. Paweł kiedy zapytał, czy może ten słód sprzedawać, moja odpowiedź, czy nasza odpowiedź była oczywiście, że tak. Tym bardziej, że on głównie sprzedaje piwowarom domowym, tudzież kraftowym i tym bardziej stwierdziliśmy, że w ogóle nie ma problemu, że oczywiście może sprzedawać i mamy prośbę tylko jakby, jeżeli duży koncernowy browar zapyta go o ten słód, to żeby dał nam znać. to może będziemy z nim jednak rozmawiać o tym, żeby jakoś ograniczał prawo. Tutaj mamy ten słód. No słód pszeniczny 100%, tak jest. bez łuski.
Z tą łuską to jest zabawa potem, bo przecież trzeba to piwo jakoś przefiltrować jeszcze. Bez łuski to jest ciężkie zadanie, dlatego my wzorem dawnych piwowarów wspomagamy się, po prostu dodajemy łuskę owsianą do procesu filtracji po to, żeby stworzyć prawidłową warstwę filtracyjną. Eksperymentowaliśmy z ryżową łuską, ale to jedną taką tylko próbę zrobiliśmy. Owsiana się zdecydowanie lepiej sprawdza. No zdecydowanie inny charakter jest dymu dębowego niż dymu bukowego, który nam się kojarzy poprzez to, że pewnie bukiem się pewnie częściej wędzi wędliny, że kojarzy nam się z jedzeniem, z wędlinami, z serami. Tutaj jest takie bardziej ogniskowe skojarzenie, troszkę takie... Ten charakter jest inny, znaczy w naszej ocenie to piwo grodziskie nie powinno się kojarzyć, jakby degustacja piwa grodziskiego nie powinna się kojarzyć z jedzeniem wędli. To jest właśnie wada. Tak? Tak. I dlatego ten dębowy słód, czy suszony dębem zdecydowanie lepiej tu się sprawdza. Słodownia Bruntal nie miała doświadczenia w dymieniu dębem, oni bukiem i torfem dymili, bo dymili głównie dla producentu whisky. No ale wspólnie zrobiliśmy te pierwsze produkcje, także w ogóle też nie mieli doświadczenia w słodowaniu pszenicy, także to tę pierwszą produkcję słodu grodziskiego zrobiliśmy razem. Bardzo fajnie się to udało, łącznie z tym, że udało mi się wejść na siatkę w trakcie suszenia słodu tym dymem, przeżycie fantastyczne. Przez całą resztę dnia potem pachniałem tym dymem z ogniska. No ale to jest coś, co sprawia, że ważenie piwa właśnie później w browarze to przywołuje takie wspomnienia też z produkcji tego słodu i nie traktuje się tego jako oderwane od siebie procesy, tylko jest to coś... No tak, kiedyś słodownia była po prostu częścią browaru. Tak, zresztą my tu mamy też przy browarze budynek, który był dawną słodownią, na razie on nie jest restaurowany, ale mam nadzieję, że kiedyś uda nam się to też zrobić. Tutaj są jakieś litery, jakieś kody, W2, tak? Co one oznaczają? Mamy W1, W2, W3, tak są oznaczone te worki ze słodem. Znowu to jest kwestia gdzieś tam nauki i doświadczenia i tego, że mamy do czynienia jednak z ręczną robotą na starej klepiskowej słodowni. I też suszeniem takim niezautomatyzowanym w takich bardzo prymitywnych warunkach, gdzie rzeczywiście pod siatką jest takie ognicho zalane wodą i tam się po prostu tli, przychodzi taki czeski rumburak i tam od czasu do czasu kilka tych kłód tego dębu dorzuci. No i to powoduje, że partie są nierównomierne dymione. To znaczy, my suszymy zazwyczaj u Pawła Wawrzyka zamawiamy 25 ton słodu, czyli 5 jego klepisk i wtedy, bo też na skrzynię do suszenia wchodzi, na siatkę do suszenia wchodzi te 5 ton, czyli jedna taka porcja, która kiełkuje, się słoduje i on tylko dla nas używa dębu, więc on osobno musi, że tak powiem, te miechy tam to rozpalić i nadmuchać. Zawsze jest tak, że pierwsze suszenie ma nieco inny, ten poziom dymienia jest nieco inny niż w tych kolejnych 3 środkowych, one są powiedzmy optymalne. I potem ostatnia, kiedy też wygaszane jest to palenisko, ona też ma nieco inne parametry tej cechy dymionej słodu. W związku z tym mamy te partie oznakowane. Czyli jeden to jest pierwsza. Jeden to jest pierwsza, 2 to są te 3 środkowe, 3 to jest ta ostatnia partia i my potem wykorzystując słód na ważelni, przygotowując odpowiednie porcje na ważenie jednej warki, w odpowiednich proporcjach mieszamy te wszystkie 3 partie. Która jest najmocniej udymiona, ta środkowa? Te 3 środkowe mają te najsilniejsze cechy. No dobra, to w takim razie pokażemy jeszcze śrutownik z bliska i udamy się na ważelnię. Tak jest. Czyli tam jest śrutownik, tak? To jest śrutownik na mokro. Tutaj pierwotnie był śrutownik zwykły na sucho, natomiast myśmy szukali śrutownika i rozwiązania, jak cały ten układ śrutowania zorganizować. Stwierdziliśmy, że jednak zastosowanie śrutownika na mokro najbardziej się tutaj sprawdzi, bo też jest najczystsze. My nie mamy tutaj silosów, musimy zasypywać słód z worków, jak widać, do tutaj tego podajnika. Także tutaj piłowar zasypuje ręcznie słód z worka, odpowiednią ilość ma przygotowaną, wędruje słód transportem śrubowym
do zbiornika zasobowego nad śrutownikiem. Jak w zbiorniku jest komplet słodów na daną warkę przygotowany, tam sobie czeka, to uruchamia proces śrutowania i polega to na tym, że się słód sypuje w dół na walce, ale równocześnie nalewa się na tę walce woda, więc tak naprawdę w tym śrutowniku śrutowanie zaczyna się już w nim, że to nie jest dopiero w kotle zaciernym, czy zacieranie. Przed zaciernim. Tak, także tutaj tak naprawdę już się zaczyna, jest ten pierwszy moment zacierania, bo już jest kontakt śruty z wodą i jest pompa, która podaje do kadzi zaciernej zacier już w tym momencie na ważelnię. Tak jak mówiłem, no niestety niewiele urządzeń zostało ze starego browaru. Myśmy starali się w ogóle, odtwarzając cały browar, jak najbardziej zachować pierwotne funkcje starych pomieszczeń browaru. I to generalnie nam się udało. I tutaj wcześniej też były magazynowane surowce i materiały, też tutaj był w workach słód w tych pomieszczeniach i też tutaj był gdzieś tam ten początek procesu ważenia, ale oprócz tego, że staraliśmy się zachować funkcje poszczególnych pomieszczeń, to też tyle, ile można staraliśmy się wyciągać, eksponować te stare elementy browaru, te architektoniczne, więc jakieś takie pojedyncze filary, które gdzieś się zachowały, tudzież fragmenty dawne sklepień, które nie runęły, to staraliśmy się zachować. To będzie jeszcze bardziej widać w dalszej części browaru. No to zatem idziemy. Jesteśmy na warzelni, stoimy na takim na takiej siatce, na takim stelażu, a pod spodem widzimy oryginalną posadzkę. 3 naczynia. Rozumiem, największe to kadź filtracyjna. Tak jest. A pozostałe 2? Kadź zacierna to najmniejsze za nami, tam w oddali kadź ważelna, a 4. naczynie warzelni kadź osadowa znajduje się w pomieszczeniu za ścianą, tam potem podejdziemy, pokażemy. Jak wygląda proces produkcyjny? Czy też zachowaliście ten schemat, czyli tą taką infuzję z dolewaniem gorącej wody, czy... Zrobiliśmy to identycznie. Generalnie jest tak, że tak jak mówiłem, już zacier wędruje do kadzi zaciernej, także tutaj to zacieranie się odbywa właśnie w ten sposób infuzyjny. Zresztą no, tutaj nie mamy dużo ekstraktów w piwie grodziskim, także generalnie cały proces na warzelni jest procesem dość szybkim, w związku z tym, że słodu czy ekstraktu mamy niewiele, filtracja, ale to ma krócej, więc to wszystko jest w miarę takie sprawne. Zachowaliśmy lokalizację też poszczególnych urządzeń pierwotną, bo te naczynia były w starej warzelni, tutaj w tym pomieszczeniu, dokładnie w tych samych miejscach. Tylko że wtedy tutaj był strop. Tyle, że troszeczkę inaczej wyglądała konstrukcja, wtedy jakby nie stosowano wymuszonego obiegu filtracji, tylko zawsze kadzie filtracyjne były nieco wyżej w stosunku do pozostałych, do pozostałych urządzeń warzelni. Ta kadź filtracyjna pierwotnie też była wyżej na takiej tutaj betonowej konstrukcji. Myśmy ten akurat element zmienili, natomiast pozostałe rzeczy są, lokalizacja naczyń jest taka sama i też pojemność warzelni jest ta sama. To znaczy ta warzelnia pierwotna ważyła około 100 hektolitrów, jednorazowo jedna warka i ta warzelnia jest też właśnie tego rozmiaru. Czyli kocioł jest około 100 hektolitrów, tak? Zacierna jest trochę mniejsza? Trochę mniejsza, filtracyjna jest przystosowana do 100 hektolitrów, ale jest przystosowana dla piw
o większym ekstrakcie niż grodziskie, bo to też jest naturalne. Żeby mieć uniwersalność. Żeby mieć uniwersalność, no bo przypomnę, że oprócz piwa grodziskiego ważymy też tu piwo bernardyńskie, które jest piwem mocniejszym. Czyli de facto na tej warzelni powstają dwa różne piwa, czy więcej? Powstają de facto 3 piwa, dlatego że powstaje grodziskie, Piwo z Grodziska. Powstają piwa bernardyńskie i tu mamy dwie warki, mamy bernardyńskie jasne. Mocne grodziskie jakby i ciemne. I ciemne, tak jest. No i piwo grodziskie, które używamy jako bazę do piw tych naturalnych. Z sokami tak jest. czerwonej porzeczki i bzu, tak? I czarny bez. Tak, czerwona porzeczka i czarny bez. Receptura tego piwa jest taką recepturą troszeczkę w pół drogi pomiędzy recepturą piwa grodzickiego a bernardyńskiego. Także to też jest trochę inna receptura. Aha, czyli tak de facto są 4 piwa. Czyli de facto z tej perspektywy patrząc to są 4 piwa. Okay. Tutaj widzę przez okno, że właśnie podjeżdża rolnik, żeby odebrać muto. No tak, bo warzelnia dzisiaj pracuje, w ogóle browar pracuje pełną parą, warzelnia pracuje. A czy wy w ogóle teraz rzeczywiście pracujecie na te 3 zmiany, tak? Całą dobę, czy? Tak, no ważymy w tej chwili te 2,5 warki dziennie. Czyli tak jakby w takim szczycie sezonu, jesteśmy tak? w szczycie sezonu z tej perspektywy patrząc. No właśnie tam się grodziskie zaciera. Ale się pięknie uniósł aromat tego dymu. Widzimy teraz warzelnię od spodu. Tu są zbiorniki do mycia warzelni. Pokażę pewną ciekawostkę. Kiedy remontowaliśmy browar, odkryliśmy starą szynę kolejową, która była użyta jako element konstrukcyjny całego budynku i to jest szyna kolejowa z końcówki XIX wieku, która była wstawiona jako nadproże okna i żeśmy ją zostawili na wierzchu, także to jest ta szyna. 1894 rok, jakaś niemiecka huta. Huta Bochum, czyli Zagłębie Rury. Tak jest. No i udało nam się, jak widać, tutaj też kać warzelna, kać zacierna, no i kać filtracyjna. I właśnie tutaj przed chwilą była spuszczana woda tutaj, także tu jest wszędzie mokro. stara posadzka, którą udało nam się uratować przed zakusami sanepidu. Także dziękujemy bardzo, że Państwo się zgodzili, że możemy ją tutaj mieć. Działa, sprawdza się i przypomina, że to jest stare miejsce i stary browar. No ale tu widać, że też te spady, skosy są zaprojektowane, także rzeczywiście tu przed chwilą było, no powiedzmy 10 cm wody, już jest sucho. Tak, to natychmiast wszystko spływa, no bo taka jest rola tych spadów. Zresztą tutaj trochę widać też miejsca, gdzie były, tutaj na przykład był stary słup wspierający starą konstrukcję tego podestu poprzedniego. Teraz otworzyliśmy trochę tą przestrzeń. Tam w narożniku mamy chłodnicę brzeczki. Wymiennik ciepła. Wymiennik ciepła. Nie pokazaliśmy jeszcze Whirlpoola, kadzi osadowej, która kończy proces warzelni, jest ostatnim naczyniem. On jest tam za ścianą. Być może powinniśmy, zanim pójdziemy do fermentowni, jeszcze pokazać, jak ten Whirlpool wygląda. Potem do tego pomieszczenia wrócimy, ponieważ to pomieszczenie jest równocześnie pomieszczeniem utrzymania.
To jest kacia sadowa. Czyli popularny Whirlpool. A tu widzę stropy drewniane. To było moje oczko w głowie, jak tutaj robiliśmy w ogóle odtworzenie, czy to, że udało się zachować te cegły, te ściany, to też trochę było zabawy, ale efekt jest w mojej ocenie fantastyczny i powtarzam, można takie miejsca odtwarzać w taki sposób, że wszystko się robi na nowo w kafelkach, w nierdzewkach, ale wtedy takie miejsca tracą ducha. Mam nadzieję, że tutaj pokazujemy, że nam się tego ducha dawnego browaru udało nie zatracić. Te pozostałe zbiorniki tutaj, to ja opowiem, skoro już jesteśmy, to są zbiorniki wody, czyli magazynowe zbiorniki wody zimnej, tej procesowej, technologicznej oraz ciepłej wody technologicznej, ale też zbiornik wody lodowej, no bo w browarze potrzebny jest chłód do chłodzenia piwa w czasie fermentacji i to jest właśnie ten zbiornik, gdzie jest woda lodowa. Wracamy teraz przez warzelnię. Pójdziemy na fermentację. Uwaga na głowę. To jest kolejny dowód na to, że to jest stary browar. Bo kiedyś ludzie byli mniejsi. W związku z tym przejścia nie musiały być wysokie. Obraz, który dostaliśmy w prezencie na otwarcie browaru od burmistrza miasta, pana Henryka Szymańskiego, przedstawiający browar. Także powiesiliśmy go tutaj w honorowym miejscu, czyli najbliżej tego miejsca, gdzie jest serce, czyli warzelnia, ale też gdzie jest fermentownia. Tu idziemy do fermentowni, ona też w tym samym miejscu była kiedyś w dawnych czasach. W tej chwili my wykorzystujemy tylko część pomieszczeń w dawnej fermentowni, reszta pomieszczeń czeka na swój czas. No teraz będą potrzebne. Nie hołdujemy nowoczesności w tym sensie, że uznaliśmy, że tanki cylindrokoniczne to nie jest to, co chcielibyśmy tutaj mieć i gdzie chcielibyśmy fermentować piwo grodziskie. Dlatego nasza fermentownia, która jest świeżo zrobiona, to jest fermentownia otwarta. Tutaj mamy 4 kadzie fermentacyjne. Każda z nich może pomieścić 3 warki. Także powiedzmy ta jedna doba ważenia ląduje tutaj w takiej jednej kadzie fermentacyjnej, czyli mamy pojemność tej fermentowni, to jest pojemność 1 tygodnia ważenia, a ponieważ jak wiadomo piwo grodziskie to jest piwo, które bardzo szybko fermentuje, bo ekstraktu niedużo, plus drożdże górnej fermentacji, które fermentują dużo szybciej niż dolne fermenty. W związku z tym ten standardowy czas zajęcia fermentora, o którym się mówi dla piwa grodziskiego, to jest około 3 dni. I więc spokojnie w ciągu tygodnia jakby jesteśmy w stanie taką jedną, tą częścią fermentowni obrócić. Tutaj unosi się taki owocowy, estrowy aromat, bardzo przyjemny. Czyli jaka tu jest temperatura utrzymywana w tym pomieszczeniu? W pomieszczeniu jest kilka stopni. W tej chwili mamy tu... Czyli tak naprawdę drożdże sobie same podgrzewają temperaturę brzeczki. Mamy klasyczne fawiry tak zwane, tak? Czyli system chłodzący, tam widać, że są te rury obrośnięte lodem. Są też jeszcze wentylatory, które dodatkowo wymuszają obieg tego chłodnego powietrza, czy takie nadmuchawe zimnego powietrza. Natomiast tak, no wiadomo, że fermentacja, górny ferment to jest wyższa temperatura, wyższa, czyli to jest kilkanaście stopni, bliżej 20 nawet.
Piwo grodziskie, ono nie potrzebuje i nie lubi aż tak wysokiej temperatury w granicach 20 stopni. No tak, bo ten profil jest dosyć Tak, czysty. Tutaj ja mówię, tak. że pachnie tymi jastrami, ale samo piwo już nie pachnie tymi jastrami. Tak, także w tym przypadku my mówimy o temperaturach rzędu do 15-17 stopni przy fermentacji piwa grodziskiego tymi rzeczami grodziskimi, które tutaj są, no to jest kolejna rzecz, która jest warta podkreślenia. No właśnie, drugi taki kluczowy składnik, właściwie no, nie mówiliśmy jeszcze o tym, którego jest najwięcej, czyli o wodzie. A woda jest tutaj z grodziska, tak? Dlatego między innymi możemy śmiało powiedzieć, że to piwo z grodziska jest tym Piwem z grodziska. piwem z grodziska, dlatego że my nie musimy tutaj kombinować z modyfikacją wody, tudzież wozić jej, tylko mamy ją tutaj z tych starych pierwotnych ujęć i na takiej ważymy. Także mamy wodę z grodziska. Mamy słody dymione, o którym już Suszony dymem dębowym. Tak, pszeniczny, Tak. który stanowi 100% zasypu. No i mamy drożdże górnej fermentacji, drożdże grodziskie. Kiedy próbowałem dowiedzieć się, to te grodziskie, to co to jest tak nomenklaturowo, tak? Czy jest jakiś numerek z tego całego, z tej palety różnych drożdży, które można używać, które można przepisać tym drożdżom, to nikt nie potrafił mi tego na to odpowiedzieć. Skąd my mamy drożdże grodziskie? My mamy je od Andrzeja Sadownika, od pana Andrzeja, który On podaje z Politechniki Łódzkiej, tak? Czy z jakiego było? Pan Andrzej Sadownik, on działał w Stowarzyszeniu Piwowarów Domowych, był jego prezesem przez wiele lat i działał i był taką jedną z osób, które ten program Projekt Grodziskie Redivivus prowadził i jeden z wielkich fanów piwa grodziskiego i osoba, która walczyła mocno, jedna z osób, która walczyła mocno o to, żeby piwo grodziskie przywrócić do życia. Tutaj trzeba powiedzieć, że były tak naprawdę dwa szczepy drożdży, to znaczy jeden był taki początkowy, który jakby odpowiadał za fermentację, a drugi za refermentację i... Wiadomo, że w piwach w ogóle, czy w drożdżach górnej fermentacji, w ale'owych drożdżach, to bardzo często nie jest tak, że to jest jedna czysta kultura. Tak? One się mieszają i drożdże górnej fermentacji to są takie, których po kilku fermentacjach one się odbudowują i wręcz jest tak, że w przypadku wielu piw dba się o to, żeby trzymać je w czyste mikrobiologiczne i się ich nie wymienia, nie odświeża się tej kultury drożdżowej, tylko im starsze, tym lepsze. Tak? One latami sobie trwają i fermentują te same drożdże, tak? Nie robi się nowej propagacji tych drożdży. I podobnie jest z drożdżami grodziskimi. Takie funkcjonowanie powoduje, że jeżeli mamy mieszankę też tych różnych szczepów drożdżowych, to prędzej czy później któraś zaczyna dominować. I tak naprawdę... Czyli rozumiem, że Wy robicie na tych samych drożdżach, na których wystartowaliście rok temu, tak? Tak, cały czas niezmiennie i tak naprawdę te drożdże mamy ze skosu, który dostałem od pana Andrzeja. Ten skos chwilę przeleżał u mnie w lodówce, przeczekał i potem... Czyli z bardzo małej ilości drożdży, które były tylko na takim skosie agarowym zaszczepione, zostały namnożone i potem... Tak, pierwsza warka właśnie była zrobiona, najpierw namnożyliśmy na skalę laboratoryjną w kolbie małą ilość tych drożdży i potem przerzuciliśmy to na fermentor czy na skalę pierwszej warki, bo też nie można tego było przerzucić od razu na skalę 3 warek. Dopiero potem można było zrobić to na skalę pełnego fermentora, także to był proces, który trochę trwał. No i cały czas ważymy na tych drożdżach grodziskich, które mamy od roku już ponad, a które właśnie, tak jak wspomniałem, dostaliśmy na tym skosie agarowym. Ale morfologicznie co tam jest, nie badaliśmy i trudno jest tak naprawdę to określić. Natomiast z tego co wiem, jest to ten sam skos, który został rozpowszechniony przez Stowarzyszenie Piwowarów Domowych pomiędzy piwowarami domowymi, także oni wszyscy ważą na tych samych drożdżach, na których my teraz ważymy. Mamy tutaj dzisiaj dwa fermentory, które są pełne. Jeden jest pełny naszej niespodzianki. Bo jeden wyjechał na butelkowanie. Tak, właśnie dzisiaj rano wyjechał. Tutaj w kadzi fermentacyjnej pierwszej mamy
grodziskie piwo braniowe, czyli taka specjalna edycja Na piwobranie, które będzie 25 czerwca. Ostatni weekend. Zapraszamy Was do Grodziska. Początek wakacji. Tak. Fajna, odrodzona, duża impreza, taki duży festyn. Bo w zeszłym roku to było we wrześniu, tak? We wrześniu. Żeby się korelowało ze zbiorami chmielu, ale rzeczywiście chyba czerwiec jest lepszym tematem na Grodziskie. To powinien być początek sezonu na Grodziskie, żeby pić Grodziskie przez całe lato. Wiele rzeczy przemawiało za tym, żeby jednak trochę szybciej tą imprezę zrobić w tym roku i w kolejnych latach też już będziemy ją robić w czerwcu. Także tutaj mamy grodziskie piwo braniowe, edycja specjalna, zdegustujemy ją za chwilę, jestem ciekaw opinii. To jest edycja z nietypowym dodatkiem, czyli też nie zamykacie się staracie się robić to grodziskie, piwo z Grodziska jak najbardziej wiernie sztuce, natomiast nie zamykacie się na eksperymenty i na coś, żeby pójść trochę dalej i zrobić jakiś troszkę... No bo może zacznijmy od genezy. Dlaczego przywróciliśmy piwo grodziskie do życia? Raz dlatego, że to jest styl, który warto było odrodzić tutaj w Grodzisku, a dwa, że to jest styl, który wpisuje się w to, co teraz robimy jako pasjonaci piwa, czyli staramy się degustować jak najwięcej piw, szukać nowości, ciekawostek, a piwo grodziskie jest ciekawe, jest czymś innym, jest czymś wyjątkowym. Więc przywracanie tej różnorodności pilnego świata to jest jedna z rzeczy, którą piwo grodziskie wchodząc na rynek czy wracając na rynek robi. Natomiast my na tym nie poprzestajemy, tylko idziemy dalej i proponujemy różne wariacje piwa grodziskiego. Pierwszą zaproponowaliśmy w ubiegłym roku na piwobranie. Chmielone na zimno. Tam był Golding jako ten główny element, Syrian Golding jako główny element tej cechy chmielowej. Natomiast w tym roku mamy piwo grodziskie z dodatkiem senczy, zielonej herbaty i Earl Greya. I to jest infuzja na zimno. Ona się dzieje w tej chwili. Czyli tak jak mielenie na zimno, to jest dodawana herbata na zimno. Tak. Także to się w tej chwili dzieje. Tam w tej chwili w tym tanku są takie wielkie tetrowe worki z tą zieloną herbatą i to piwo w tej chwili przechodzi aromatem zielonej herbaty. Można powiedzieć tak zwane cold brew, czyli takie jak czasami się herbatę czy kawę właśnie na zimnej wodzie, tak to jest na zimnym piwie, tak? I tak naprawdę my w tej chwili co parę godzin degustujemy to piwo, żeby zobaczyć jak ta cecha się rozwija. Czy nie przesadzone tak, już? żeby we właściwym momencie powiedzieć dosyć, tak? I już tego działania zaprzestać. Piwo jest mocno mętne, raz, że dlatego, że pewnie zostało wzburzone tam przy dodawaniu, ale generalnie piwo z Grodziska, czy piwo grodziskie, ono jest mętne ze względu na dużą zawartość białek, bo słód pszeniczny ma dużo białek, ale właśnie dlatego jest klarowany specjalną metodą, czyli karukiem. No tak, to jest metoda, którą jeszcze 20 lat temu to uważano w zasadzie jedyną metodą klarowania piwa. Wtedy jeszcze tych różnych współczesnych środków klarujących nie było, więc karuk był czymś powszechnym i stosowanym do każdego rodzaju piwa, w tym do piwa grodziskiego. Natomiast w piwie grodziskim on był szczególnie ważny, dlatego że potem on pomagał, żeby te drożdże w butelce jednak flokulowały i gdzieś tam czyli opadły na dno. Przylepiły się do tej butelki. Ja przypomnę, że piwo grodziskie w owym czasie było jedynym piwem w Polsce refermentowanym w butelce i ciągle chyba takim pozostaje w tej chwili współcześnie. My tutaj u nas nie mieliśmy dużej tradycji refermentowania piwa w butelce. I dlatego te piwa mętne nie zawsze były pozytywnie postrzegane, nawet w tych latach powiedzmy 60., 70. i później do momentu, kiedy piwo grodziskie przestało funkcjonować, bo przypomnę, że ono umarło, czy browar umarł w 93 roku. Na zdrowie, za piwo grodziskie. W aromacie bardzo cytrusowe, to zakładam od Earl Greya. Ale też jest zastosowany pewien chmiel, który to wspomaga. Też jest amerykański chmiel. Natomiast już w smaku klasyczne grodziskie, czyli dębowa wędzonka, dębowy dym. Chociaż ta zielona herbata, tak, zielona herbata ona się jest, tu pojawia też w smaku. Ja myślę, że
te worki z tą herbatą jeszcze troszkę poleżą. Myślę, że tu jeszcze taka doba. Jeszcze dołożycie też. Też tak, zresztą tu chłopaki właśnie szykują kolejną porcję zielonej herbaty, którą za chwilę zamoczymy, bo chcielibyśmy, żeby ta cecha była trochę wyrazistsza niż mamy ją w tej chwili. Natomiast pamiętajmy też, że to jest piwo młode, które dopiero co kończy fermentację. Czy kiedy ono było ważone? Kilka dni temu. Tak, ono było tuż przed weekendem ważone, także piwo młode też cechuje się tym, że tu delikatne echo tych cech siarkowych. Tak, jest siarka wyczuwalna, taka piwniczna. Tak, i to jest coś, co trzeba sobie wyobrazić, że tego nie będzie Tak. już w piwie gotowym. A co trochę przykrywa pozostałe cechy, poza tym to piwo jest bardzo zimne. Tak, bo ono po skończonej fermentacji już jest schłodzone, pewnie do kilku stopni. I teraz będzie sobie tutaj nasiąkało aromatami tej herbaty, następnie pojedzie na butelkowanie i zrefermentuje. Tak jest. Czyli ileś czasu jeszcze spędzi w butelkach, zanim trafi do sprzedaży. Wiadomo, że też wtedy się ułoży w pewien sposób, tak? Dojrzeje. Tak, refermentacja to jest proces tak naprawdę utrwalania piwa. No tak, bo on zapewnia nam stabilność mikrobiologiczną ma zapewnić. I nasycenie dwutlenkiem węgla, którego teraz tutaj brakuje. Którego tak, bo ten dodatkowy dwutlenek się pojawi przede wszystkim dzięki refermentacji, bo ten skok do dwutlenku w piwie jest bardzo duży w trakcie refermentacji. Akurat w przypadku piwa grodziskiego. Będzie bardzo jasne, ale no takie jak... Znaczy inaczej, jak się sklaruje, to będzie troszkę ciemniejsze. No teraz jest takie mleczno-białe, ale to drożdże zawieszone w toni tego piwa sprawiają, że właśnie tak wygląda. Co jeszcze? Myślę, że bo mówiliśmy o tym karuku. Karuk tutaj jeszcze nie jest dodany. Tak, on jest dodawany przy rozlewie. On jest dodawany tak tuż przed rozlewem do butelek. Bo tak naprawdę chodzi o to, żeby ta resztka drożdży, którą będzie w butelce rozlana, żeby ona usiadła już po refermentacji i stabilnie. Przed nalaniem do cysterny. Bo on się wtedy fajnie dobrze wymiesza. I on już zaczyna de facto klarować w cysternie. Tak, bo znaczy to, że potem musimy wypompować. Aha, czyli tak się więc to jakby nie ma znaczenia, natomiast to nam gwarantuje dobre, równomierne rozprowadzenie całej objętości tego karku. Bo potem już tak się rodzi piwo grodziskie, on będzie miał nazwę? Czy piwo braniowe 2016? Tak, w ten sposób to robimy. To jest piwo braniowe 2016. Edycja specjalna. Pianę na fermentującym piwie, właściwie już kończącym fermentację, bo ono zaczęto je schładzać. To, co widzicie na ściankach, to nie jest rdza, tylko to jest tak zwana deka, czyli osad chmielowy, który się osadza na chmieliny po prostu, żywice chmielowe z drożdżami. Jest bardzo gorzkie. Kotłownia z zachowanym stropem. I obok co mamy? Chłodnictwo. Tutaj agregaty chłodnicze. tutaj słodownia, która kiedyś działała i robiła swój... A ten budynek to budynek słodowni, który też należy do browaru i będzie odrestaurowany, tak? Taką mamy wielką ochotę i wierzę, że to się prędzej czy później zrealizuje, że to się ziści.
lubelski to jest łuska owsiana, ponieważ skód pszeniczny nie posiada łuski. W związku z tym trzeba trochę sobie pomóc w tym, żeby się prawidłowo odbyła filtracja zacieru na warzelni. No i pomagamy sobie stosując odpowiedni dodatek do zacieru łuski, bo ona ładnie buduje strukturę tej masy do filtracji zacieru. Powiedzieliśmy o słodzie, powiedzieliśmy o drożdżach i jeszcze został nam chmiel, który co prawda w Grodziskiem nie grał jakiejś wielkiej roli, ale no, był tutaj specyficzny chmiel, bo no, tomyski, ale dzisiaj oczywiście ten chmiel jest w za małych ilościach, w ogóle niedostępny komercyjnie, żeby móc używać na produkcję Grodziskiego, tak? No tak, w tej chwili tak, natomiast Liczycie na to, że... powiem więcej, nie tylko liczę, ale już podjęliśmy rozmowy, jesteśmy posłowie i mamy taką umowę dżentelmeńską, że z tych odradzających się plantacji upraw chmielu nowotomyskiego będziemy mieli możliwość, żebyśmy trochę tego chmielu też mieli do robienia piwa grodzickiego. Zresztą we wrześniu wybieram się na Lubelszczyznę, żeby zobaczyć, jak ten chmiel rośnie i jak jest zbierany. W tej chwili używacie lubelskiego? Tak, znaczy oczywiście jest tak, że kiedyś używano słodów i chmieli tych, które były blisko, były w okolicy, więc stąd ta tradycja chmielu nowotomyskiego tutaj w Wielkopolsce, zwłaszcza w Grodzisku, bo do Nowego Tomyśla mamy 30 km, ale też stąd tradycja chmielu lubelskiego w Polsce. No, chmiel lubelski jednak ma cechy zbliżone do żateckiego, co do Sasa. A mówi się, że chmiel nowotomyski też jest jakąś daleką, ale jednak jest w jakiś sposób spokrewniony z tymi chmielami. Stąd stosowano tutaj zamiennie lubelski i nowotomyski w czasach minionych. My w tej chwili też wróciliśmy, czy używamy chmielu lubelskiego, ale trzeba też pamiętać o tym, że dla piw refermentowanych w butelce ważną rolę mają chmiele te stare, te, które nie są używane po to, żeby nadać piwu cechy sensoryczne, czy ani goryczkę, ani aromat, tylko żeby była ta siła bakteriostatyczna zapewniona w piwie i do tego potrzebne są chmiele, nieważne jakiej odmiany, tylko chmiele, żeby były mało aromatyczne, tak mało goryczkowe, ale jednak ten potencjał konserwujący. Tak jest, także my do piwa grodzickiego też takich chmieli używamy jakby w tym celu, nie w celu czyli troszkę taka tradycja lambika, tak? Który jest chmielony starym, zwietrzałym chmielem. Ale znam człowieka, z którym długo rozmawialiśmy o tym, jak robione jest piwo grodziskie, no bo przesiedziałem niejedną noc nad śledzeniem i studiowaniem receptur piwa grodzickiego, a sam się osobiście pasjonuję trochę tą piwną belgijską kulturą. Mam dobrego kolegę, który jest piwowarem, technologiem, belkiem i taką dość uznaną osobowością w świecie piwowarskim belgijskim. Był u nas na piwobraniu i robił wykład w ubiegłym roku. Dawał wykład i rozmowa skończyła się na tym, że doszliśmy do wniosku, że jest bardzo dużo cech wspólnych stylu grodzickiego, piwa grodzickiego właśnie z Gezem. No i oczywiście tak, bo refermentacja. No właśnie dyskusja była przy piwie, a przy piwie się o takich rzeczach najlepiej rozmawia. Także no to tak żeśmy trochę zryfowali z tego chmielu, ale chmiel lubelski w tej chwili i mam nadzieję już niedługo tomyski będzie w piwie grodziskim. No i oczywiście eksperymentujecie też, tak jak było przy tym piwie, które próbowaliśmy, z nowofalowymi chmielami. Tak, no bo raz, że one są po prostu ciekawe, dwa, że jest takie oczekiwanie, żeby browary takie jak nasz też no, nie stały w miejscu, tylko żeby wymyślały. Jesteśmy co prawda na zachodzie Wielkopolski, czy na zachodzie Polski i też na zachodzie Wielkopolski, ale nie jesteśmy aż tak przesiąknięci niemieckim prawem czystości, żebyśmy nie mieli ducha eksperymentatorów. No dobrze, tutaj kończymy ten czas.